Witajcie w pierwszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przywróciłem do życia latarkę, którą ktoś wyrzucił do kosza. Tak naprawdę jedynym problemem tej latarki był uszkodzony akumulator. Natomiast uznałem, że nie będę go wymieniał, tylko przerobię całość na diody LED. Na zasilaczu serwisowym ustawiłem napięcie identyczne jak w baterii i manualnie ustawiłem parametry aparatu, tak abym później mógł porównać, czy moja modyfikacja przyniosła zamierzony efekt. Całość składa się z 3 paneli LEDowych, które odzyskałem z uszkodzonych żarówek. Teraz widzicie na ekranie, jak nacinam szlifierką metalową płytkę. Robię to dlatego, że w tych żarówkach diody ustawione są szeregowo, ponieważ są zasilane z sieci. Natomiast ja będę to zasilał z przetwornicy, dlatego muszę zmienić sposób podłączenia diod. Odbłyśnik wydrukowałem z filamentu PETG i pomalowałem na srebrny kolor. Teraz czas na wykonanie chłodzenia. Radiator oczywiście kupiony na złomie. Tutaj moje starania z ręczną piłką, gdzie poległem i musiałem użyć ukośnicy. Radiator następnie oszlifowałem, aby nie miał ostrych krawędzi. Docisk, który widzieliście, został w późniejszym etapie zmieniony na taki z otworami poprawiającymi wentylację. Przetwornica została ustawiona na odpowiednie napięcie. Ja wiem, że diody powinno się sterować prądowo, natomiast jest to już kolejny sprzęt, który w ten sposób naprawiam i jeżeli odpowiednio ustawi się napięcie, to te diody potrafią bardzo długo żyć. Teraz widzicie porównanie przed naprawą oraz po. Diody są ustawione na około 50-60%, ponieważ nie mam aktywnego chłodzenia i nie chciałem ich spalić. Widzicie, że latarka zasilana jest z zewnętrznego urządzenia. I tak ten projekt przeleżał na półce przez rok. Jednak ostatnio wpadłem na pomysł, że skoro w środku wbudowana jest przetwornica, która pozwala mi na podanie w zasadzie dowolnego napięcia wejściowego,
to równie dobrze mogę zasilać to z baterii do elektronarzędzi. Zaprojektowałem uchwyt na baterię, całość skręciłem 4 śrubami i zabezpieczyłem bezpiecznikiem.